To, co wysyłasz w prywatnych wiadomościach, zdjęcia, czaty, wszystko, może prześwietlać automat. I 3 dni temu Unia Europejska znów otworzyła na to drzwi. Mimo że więcej europosłów było przeciw niż za. Serio. I nie chodzi o jakiegoś hakera. Chodzi o oficjalne, legalne skanowanie, wpisane wprost w unijne prawo. No i dzisiaj rozkminiamy chat control. Co to naprawdę jest, czemu przeszło mimo że przegrało, czy faktycznie ktoś obejrzy twoje zdjęcia i co realnie cię chroni. Zostań do końca, bo to nie jest news dla geeków. To dotyczy każdego, kto ma telefon w kieszeni. A jak zobaczysz, jakim sposobem to przeszło, sam ocenisz. No to kminimy. Zacznijmy od tego, co chat control w ogóle robi. Platformy jak Instagram, Discord, Gmail czy Snapchat dostają zielone światło, żeby automatycznie prześwietlać twoje wiadomości i zdjęcia. A swoją drogą, chat control to ksywka od krytyków. Oficjalnie to nudna derogacja od dyrektywy e-privacy. Czego szuka ten automat? Materiałów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Po angielsku CSAM. I tu jest cały dramat tej sprawy. I uczciwie, cel jest szlachetny. Nikt normalny nie broni krzywdzenia dzieci. Ale cały problem siedzi w metodzie. Bo ta metoda dotyka każdego z nas. Nie tylko tych, których szuka. Bo żeby złapać jeden zły obrazek, automat musi najpierw przejrzeć miliardy tych normalnych. Twoich. I teraz uwaga, bo to jest sedno, które media często mylą. Są 2 wersje chat control, 1 i 2. To nie to samo. Chat control 2.0 to ta straszna wersja. Stała, obowiązkowa. Platformy muszą skanować wszystkich, nawet łamiąc szyfrowanie. I dobra wiadomość, ta wersja od 4 lat leży i kwiczy. Nie ma na nią zgody. A chat control 1.0 to ten, który właśnie wrócił. I on jest łagodniejszy, dobrowolny. Platformy mogą skanować, ale nie muszą. I tylko tam, gdzie nie ma szyfrowania. Brzmi mniej groźnie, nie? No właśnie. I dokładnie dlatego jest sprytniejszy. Ale zanim dojdziemy do tego, jak wrócił tylnymi drzwiami, 2 minuty historii. Bo bez niej nic z tego nie ma sensu. Rok 2021. Unia przepycha ten tymczasowy wyjątek, 1, na chwilę, zanim wymyślą coś stałego. Rok później Komisja Europejska wykłada wersję stałą, 2. I zaczyna się awantura. Bo ludzie od bezpieczeństwa, eksperci, matematycy, firmy mówią jednym głosem. Nie da się przeskanować wszystkich wiadomości i jednocześnie zostawić szyfrowania. Jedno wyklucza drugie. Signal, komunikator od szyfrowania, mówi wprost. Jak nas zmusicie do łamania szyfrowania, to wychodzimy z Europy. Po prostu się wynosimy. No i przez te spory 2 grzęźnie na lata. A 1, ten tymczasowy wyjątek, dożywa swojego terminu. 3 kwietnia 2026 po prostu wygasa. I nagle skanowanie się zatrzymuje. Twoje wiadomości na moment przestają przechodzić przez automat. Cisza. No i teraz pytanie za 1 000 000 punktów. Skoro 2 leży, a 1 wygasła, jak to się stało, że 3 miesiące później skanowanie wróciło? Odpowiedź to trik proceduralny. I muszę ci to rozłożyć powoli, bo to jest naprawdę sprytne. W złym sensie. Lipiec 2026. Tuż przed wakacyjną przerwą parlamentu. Ktoś wrzuca głosowanie w trybie pilnym. Pilnym, czyli z pominięciem normalnej drogi przez komisję, bez spokojnej debaty. I teraz kluczowa rzecz. Żeby odrzucić takie prawo, nie wystarczy zwykła większość na sali. Potrzeba większości wszystkich europosłów. Konkretnie 361 głosów. Przeciw temu prawu zagłosowało 314 osób. Więcej niż za. Większość tych, co byli na sali, powiedziała nie. Ale 314 to nie 361. Zabrakło 47 głosów. I przez te 47 głosów prawa nie dało się odrzucić. Więc weszło. Wyobraź to sobie tak. Na stadionie większość kibiców krzyczy przerwać mecz. Ale zasada mówi, że żeby go naprawdę przerwać, na nie musi zagłosować połowa wszystkich kibiców z całego miasta. Nie tylko tych na trybunach. Nie przyszli? Mecz gra dalej. Czyli większość była przeciw, a prawo i tak przeszło. Głosowanie, które jednocześnie przegrało i wygrało. I szczerze, jak to pierwszy raz przeczytałem, trochę mnie zamurowało. Kurde, to jest chore, że można coś takiego przepchnąć na zasadzie nie zebraliście się, żeby to zablokować. I jeszcze do tego dorzucili poprawkę, że komunikatory z pełnym szyfrowaniem, WhatsApp, Signal, Telegram, są wyłączone ze skanowania. Brzmi jak ulga?
Krytycy mówią, to fasada. Bo po pierwsze, te zaszyfrowane i tak technicznie ciężko przeskanować. A po drugie, dwójka, ta stała wersja, wciąż chce to szyfrowanie złamać. Poprawka łata dziurę w jedynce, a nie zamyka tematu. Dobra, teoria za nami. Co to znaczy konkretnie dla ciebie, dla mnie, dla normalnego człowieka? Skanowanie dotyczy tych platform bez pełnego szyfrowania, czyli wiadomości na Instagramie, na Discordzie, Snapie, w Gmailu, na Xboxie. Tam automat może zaglądać. I teraz najbardziej ludzki problem. Fałszywe alarmy. Wysyłasz mamie zdjęcie dzieciaka w wannie. Zupełnie niewinne, a automat może je zaznaczyć jako podejrzane i wysłać do sprawdzenia obcym ludziom. To nie teoria. Takie pomyłki już się zdarzały. Rodzic wysłał lekarzowi zdjęcie objawu u dziecka i wylądował na policji. Automat nie rozumie kontekstu. Widzi piksele. O to właśnie chodzi w rozmowie o prywatności. Bo prywatność to nie jest mam coś do ukrycia. Prywatność to rozmowa z lekarzem, z prawnikiem, zwierzenie się przyjacielowi. To, że coś zostaje między wami. I tu dochodzi druga rzecz, która przy tym po cichu ginie. Wolność słowa. Bo kiedy wiesz, że ktoś czyta ci przez ramię, zaczynasz uważać, co piszesz. Nie dlatego, że robisz coś złego. Po prostu, na wszelki wypadek. I tak, po cichu, nadzór zabija swobodę mówienia. Nie zakazem. Strachem. No dobra, a co na to Polska? I tu jest ciekawie, bo polski rząd oficjalnie jest przeciw. Ministerstwo Cyfryzacji mówi jasno, bronimy prywatności, nie zgadzamy się na masowe skanowanie. Ale, i to jest ten zgrzyt, 33 polskich europosłów zagłosowało za powrotem jedynki. Twój kraj mówi nie, a 33 osoby, które tam wysłałeś, zagłosowały tak. No i tak, żeby było jasne. Ludzie, którzy to popierają, chcą łapać potwory krzywdzące dzieci. To realny, ohydny problem i nikt tego nie neguje. Ale dzieci nie ochronisz, zamieniając prywatne wiadomości 500 miliarda ludzi w jedno wielkie, wieczne przeszukanie. To nie ochrona. To masowy nadzór z naklejką dla dobra dzieci. A najgorsze, on nawet nie działa jak trzeba. Fałszywych alarmów zalew, a prawdziwi przestępcy i tak przechodzą na szyfrowane kanały. No dobra, to teraz najważniejsze, bo nie chcę cię zostawić w panice, bo panika to zła mapa. Po pierwsze, to wciąż jedynka. Dobrowolna, nieobowiązkowa. Tymczasowa, ważna do 2028. I szyfrowanie z niej wyłączone. To nie jest jeszcze pełna dystopia. To ostrzeżenie, nie wyrok. Po drugie, i to jest realna broń, pełne szyfrowanie naprawdę chroni. Jak ci zależy, żeby rozmowa została między wami, używaj komunikatora z szyfrowaniem end-to-end. Signal to robi domyślnie. WhatsApp też szyfruje. To nie paranoja, to higiena. Po trzecie, i to lubię najbardziej, ten opór działa. To, że 2 od 4 lat nie może przejść, to nie przypadek. To ludzie, organizacje, kampanie jak Stop Chat Control, które robią hałas. To, że 314 posłów było przeciw, rok temu byłoby ich mniej. Bo najgroźniejsze prawa to te, które przechodzą, kiedy nikt nie patrzy. W trybie pilnym, tuż przed wakacjami, licząc na to, że ci się nie będzie chciało sprawdzić. A ty właśnie sprawdziłeś. Demokracja jest wolna i denerwująca, ale nie jest martwa. A teraz Rada Unii ma 3 miesiące, żeby to zatwierdzić albo odrzucić. Do mniej więcej października. Więc to jeszcze się nie skończyło. Gra trwa. I to jest chyba cały ten temat w pigułce. Nikt nie chce, żeby dzieciom działa się krzywda. Ale sposób, w jaki się z tym walczy, może po cichu przeskanować całą resztę nas. A o tym, gdzie postawić granice, decyduje się teraz. Nie kiedyś. No i teraz wiesz. Jak chcesz więcej takich rozkmin, wiesz co zrobić. A w komentarzu powiedz mi szczerze, jest w ogóle taki cel, dla którego oddałbyś prawo do prywatnej rozmowy? Zastanów się nad tym serio.